Siemano, siemano. Witam wszystkich w niedzielny poranek. Jak widzicie, jestem na wsi. I co, generalnie pojechałem trochę się zchillować po ciężkim tygodniu pracy, ale nie o to chodzi. Dzisiaj seria tasków na bieżąco. Tak więc przygotowałem sobie 3 tematy na kartce, o których dzisiaj pogadamy, żebyście byli po prostu na bieżąco z tym, co się dzieje w Drift Patriot i nie tylko, co nie trop. Tak więc pierwszy temat, ale ten pies szaleje. Tak więc pierwszy temat, w ogóle chciałem mega na początku w ogóle podziękować Wam za odzew odnośnie serii Drift Projekt, zapowiedzi, pokazania auta, jak i tego odcinka, w którym powiedziałem, że właśnie taką serię jak teraz będę dla Was nagrywać. Tak więc mega dzięki. Widzę, że też się jaracie, że w ogóle fura będzie z Japonii. No ja też się jaram, nie będę ukrywał. Tak więc to jest mega fajne. Też dziękuję w ogóle Wam za wsparcie. Jak widzicie, są już nowe bluzy Drift Patriot. Naprawdę poszło już trochę tego tematu. Tak więc no po prostu ciepło się robi, czuję Wasze wsparcie i to jest dla mnie też bardzo ważne, bo motywuje mnie to też do tego, żeby to nagrać teraz ten film. A uwierzcie mi, wstać rano w niedzielę się trochę nie chce, ale stwierdziłem, że jak powiedziałem, to trzeba teraz dotrzymać słowa. Tak więc robię te materiały. Kolejne tematy, już widzicie, już zapomniałem, co tam miałem mówić. Tak więc temat numer 2. 2 dni temu, w piątek, były urodziny dzika. Są już to 4. urodziny dzika. Tak więc no, trochę się tego wydarzyło przez te 4 lata, tak naprawdę. Zrobiliśmy na blogu taką jakby retrospekcję trochę. Możecie sobie zobaczyć, jak wyglądał dzik 4 lata temu i jak wyglądała jego metamorfoza do dzisiaj. Są zdjęcia stare, zielonego dzika, jak jeszcze w ogóle właśnie go kupiłem w takim stanie. Później go lekko przerobiłem pod siebie, gdzie finalnie później stał się białym dzikiem i wszystko możecie sobie zobaczyć tak naprawdę na zdjęciach, na blogu, po kolei co jak się działo. I tak naprawdę też fajnie, bo tym dzikiem nie ukrywam, że no jakby zaistniałem na polskiej scenie driftu. Jest to chyba jedno z najbardziej rozpoznawalnych E30, z tego co mi się wydaje na tą chwilę. Ponieważ no, kto nie usłyszy dzik, to mówi: o, Drift Patriot, BMW E30, każdy wie, o co chodzi. Więc w sumie fajnie, że tak się udało zaistnieć na tej scenie driftu. Mam nadzieję, że z BRZ-tą nie będzie gorzej, a myślę, że będzie jeszcze tylko lepiej, ponieważ będzie to po prostu auto do wygrywania. Takie ma być, taki plan sobie ustaliłem i teraz właśnie będziemy go realizować. Kolejny temacik z mojej listy. A właśnie, odnośnie dzika jeszcze. Strasznie dużo komentarzy było na temat, co dalej z dzikiem, co z tymi regulaminami, czemu BMW E30 nie może jeździć już tam w Mistrzostwach Europy w Drift Masters. Ten temat poruszę Wam, oczywiście, jak najbardziej, ale stwierdziłem, że nagram to na garażu w taki sposób, żeby pokazać po prostu na przykładzie, o co tam chodzi. I wtedy też Wam powiem, co dalej z dzikiem, jakie plany, co zrobimy. Ale to sobie nagramy na garażu w momencie, jak będę u siebie na miejscu, a nie na wsi, bo tak to w sumie ciężko. I kolejny temacik, teraz pewnie temat, który najbardziej Was wszystkich ciekawi, czyli jak aktualne prace nad Subaru WRZ, nad Drift Projekt. Tak więc nie wszyscy wiedzą, ale Subaru WRZ w pełnej okazałości można już sobie zobaczyć właśnie też na naszej stronie na blogu driftpatriot.com, ponieważ od jakiegoś czasu już tam staramy się właśnie na tej stronie publikować trochę więcej rzeczy, więc jak ktoś jeszcze nie widział Subaru WRZ w pełnej okazałości, to może sobie wejść na stronę i zobaczyć. Jest cała fura pokazana. Aktualne prace nad Drift Projektem wyglądają tak, że fura jest już gołą budą, więc no dzieje się tam, nie jest tak, że się nic nie dzieje. Tak jakby w ogóle ktoś z Was miał Subaru BRZ albo Toyota GT86, to mam graty na sprzedaż, więc śmiało można uderzać. Fura jest rozebrana, a jeżeli chodzi o takie prace większe nad projektem, no to nie ukrywam, że teraz jest jakby taka mocno rzemieślnicza praca, czyli siedzimy w biurze, wysyłamy maile i robimy taką biurową robotę, krótko mówiąc. No. Tak jak Wam mówiłem w pierwszym filmie, znaczy w sensie w prologu Drift Projekt, pierwszym etapem pracy jest po prostu pozyskanie wszystkich podzespołów do budowy auta, a to no to trochę trwa, bo to jest wymiana maili, wysyłanie, rozmowy i tak dalej, więc nie jest to nic spektakularnego, czym mogę się aktualnie podzielić, ale
jako newsa mogę Wam sprzedać, że jeszcze w tym miesiącu zostanie wrzucony pierwszy odcinek serii The Drift Projekt, w którym zakupuję auto. I teraz pytanie do Was. Czy chcecie kupić, kupić to już nie. Czy chcecie zobaczyć ten odcinek w niedzielę, przed świętami, czy w święta? Bo tak w sumie stwierdziłem, że może to być taki prezent pod choinkę, może ktoś by chciał. Ale możemy też to puścić w niedzielę, więc tutaj pole do manewru dla Was. I jeszcze kolejne pytanie, też właśnie odnośnie takiej dyskusji. Było dużo jakby propozycji na nazwę tej serii i część z osób jakby myślała, że ta cała seria ma być odnośnie budowy auta, ale ta seria, o której teraz właśnie tutaj nagrywam, chodzi o to, żeby ta seria była taką serią na bieżąco. Trochę zakręciłem, ale mam nadzieję, że skumaliście. Tak więc jak macie propozycję na nazwę tej serii, w której właśnie mówimy na bieżąco, pod mój podpięty komentarz piszcie swoje propozycje, a propozycja, która będzie miała najwięcej łapek na YouTubie, to po prostu ją pewnie przyjmiemy i wtedy będziemy już mieli nazwę serii, więc w sumie fajnie. Co? To były w sumie 3 główne informacje, które chciałem przekazać. Nie będę Wam tutaj już nie będę po prostu tutaj przedłużał. Rozkład jazdy na następny czas to wymieniamy sprzęgło w dziku. Będzie odcinek taki Drift Life, ale bardziej mechaniczny. W sumie jeszcze takiego nie było, więc taki będzie no stricte mechaniczny, jak po prostu montujemy sprzęgło w dziku. No i później będzie Drift Projekt. Tak więc żegnam Was. Psiak Was też żegna i miłej niedzieli. Trzymajcie się. Piona. Aj, nie udało się, bo nie montuję tego. Sorry.